Haiti. Kiedy myślisz o tym miejscu, co widzisz przed oczami? Piękne karaibskie plaże, czy może nagłówki w wiadomościach o kryzysie i biedzie? Dzisiaj zabieram Was w podróż do kraju, który jest jedną z największych zagadek naszego świata. Ale żeby zrozumieć to, co dzieje się tutaj dzisiaj, musimy najpierw zrozumieć tutejszą przeszłość. Cofnijmy się więc o ponad 500 lat. Wszystko zaczęło się w 1492 roku. To właśnie tutaj dopłynął Krzysztof Kolumb i nazwał tę wyspę Hispaniola. Przez pierwsze lata rządzili tu Hiszpanie, szukając złota i niemal całkowicie niszcząc rdzennych mieszkańców Indian Taino. Jednak Hiszpanom szybko znudziły się te rejony, bo odkryli bogactwa Meksyku i Peru. Te okazje wywąchali Francuzi. Najpierw francuscy piraci założyli bazę na pobliskiej Tortudze, a potem stopniowo przejmowali zachodnią część wyspy. W 1697 roku oficjalnie powstało Saint-Domingue, francuska kolonia, która szybko zyskała miano Perły Antylii. To było najbogatsze miejsce na ziemi, ale to bogactwo miało potworną cenę. Francuzi zbudowali tu potężną machinę opartą na niewolnictwie. Setki tysięcy ludzi sprowadzonych z Afryki pracowały ponad siłę na plantacjach cukru i kawy, ale ci ludzie mieli w sobie coś, czego kolonizatorzy nie przewidzieli – niezłomnego ducha walki. I to właśnie tutaj wydarzyło się coś, co zmieniło bieg historii świata. Ale o tym, jak niewolnicy rzucili wyzwanie potędze Napoleona i stworzyli pierwszą na świecie czarną republikę, opowiem Wam już za chwilę. Witajcie na Haiti. Zaczynamy. Siemanko, witam Was serdecznie. Jest 4:45 rano. Właśnie ruszam do Haiti, jednego z najniebezpieczniejszych krajów na świecie. Moi drodzy, bilet jest, formy do wypełnienia są i za godzinę lecę. No moi drodzy, jestem na Haiti. No i patrzcie, jakie przywitanko na Haiti na lotnisku. Zaraz po wyjściu z lotniska wsiadam na motocykl i ruszam w stronę hotelu. Od razu uderza mnie ten ogromny uliczny chaos i potworny hałas, w którym wszyscy bez przerwy na siebie trąbią. Mijamy całe masy kolorowych riksz i innych motocykli, które wciskają się dosłownie w każdą wolną szczelinę na drodze. Widok zza pleców kierowcy jest pełen skrajności, bo z jednej strony na poboczach leżą sterty śmieci, a wokół po prostu widać biedę. Z drugiej strony nad tym wszystkim świeci mocne słońce, rosną zielone palmy i czuć przyjemne, tropikalne ciepło. To miejsce od pierwszych metrów pokazuje swoją prawdziwą, surową twarz i niczego przede mną nie ukrywa. Ruch na ulicach jest głośny i specyficzny, a ten wszechobecny harmider tworzy niesamowity klimat. Przede mną długa droga, a to dopiero pierwsze minuty mojej wyprawy po Haiti. Północ, gdzie jestem, czyli Cap Haitien, jest uważane za taką bezpieczniejszą strefę Haiti niż rzeczywiście stolica. Port-au-Prince. Tam jest na maksa niebezpiecznie. Tam gangi przejęły dużą część w ogóle, prawie wszystko przejęły. Ludzi wywalają z dzielnic, ludzie mają obozy dla uchodźców. I was fleeing with my husband. Gangi na Haiti to prawdziwa plaga, która od lat całkowicie paraliżuje ten kraj. Te uzbrojone grupy kontrolują obecnie większość stolicy i rządzą całymi dzielnicami, przez co zwykli ludzie żyją w nieustannym strachu. Lokalna policja jest po prostu za słaba i nie radzi sobie z tym problemem, więc na ulicach wygrywa ten, kto ma większą siłę i lepszą broń. Grupy te utrzymują się głównie z porwań dla okupu, haraczy i kontrolowania dostaw najważniejszych towarów, takich jak jedzenie czy paliwo. Podczas takiej wyprawy trzeba mieć to cały czas z tyłu głowy, unikać niebezpiecznych stref i niezwykle uważać na każdym kroku. W tych gangach są dzieciaki na przykład po 13 lat, po 14 i chodzą już z długą bronią, z kałaszami. No i są idealnymi żołnierzami dla takiego przywódcy, który potrzebuje po prostu mięsa armatniego. Tutaj niby jest lepiej, ale widzę, że nie jestem tu mile widziany. Spotkałem bardzo miłych ludzi już, oczywiście, ale jak tak się jedzie ulicą i widzą mnie, no to czuję coś wewnętrznie, że coś jest nie tak.
Powiem wam tak, no jest to złe miejsce, naprawdę. To, co widziałem w mieście, jest taki śmietnik, ale to po prostu aż tak ogromny, że jestem w szoku. Przyjechałem teraz pod Cytadelę, w ogóle myślałem, że to jest w ogóle bliżej trochę. No tu z miasta jechaliśmy bardzo daleko, plus dodatkowo później musiałem się przesiąść na mocniejszy motorek. Inny jeszcze ziomek musiał mnie do góry wywieźć, ale ta Cytadela jest ogromna. Powiem wam tak, no spodziewałem się po Haiti dużo, naprawdę dużo, ale to, co się zobaczyło w mieście... Hello, bonjour. Ładnie sobie po francusku lecę, co? Bonjour, merci, takie tam. No, ale to, co zobaczyłem, ten śmietnik, w ogóle ten wzrok tych ludzi, jak oni na mnie patrzą po prostu. Cieszę się, że jestem tu tylko 3 dni. I tak myślę, że 1 za dużo. Kurde, żałuję, że nie wziąłem sobie drona. Myślałem, że to będzie przypał trochę latać, ale tutaj nikogo nie ma kompletnie. No powiem wam, że miejsce na wybudowanie tej cytadeli znaleźli konkretne. Jestem na szczycie góry, która dookoła jest też otoczone tylko górami. No, forteca nie do zdobycia. 1804 rok. Haiti wygrywa wojnę tutaj z Francuzami, ogłaszają niepodległość i król, który został tutaj wybrany, stwierdził, że musi zbudować cytadelę. Cytadelę, która będzie największa na całych Karaibach, ze względu na to, że bał się, że Francuzi powrócą i odbiorą im znowu tą niepodległość. Budowa trwała od 1804 do 1000... A nie, czekajcie, on rok później zaczął, w 1805 i do 1820. No i ten król, który nazywał się Henry Christopher, chciał stworzyć coś potężnego, coś, co po prostu stawi czoła Francuzom. No Francuzi nigdy nie wrócili, ze względu na to, że no, przypłynęli, ale dogadali się tutaj z ludźmi, że zapłacą ten dług, który spłacali 100 lat, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. I cytadela została, nigdy nie musiała bronić Haiti. Wygląda jak wygląda, jest niesamowita. Szkoda, że nie da się wejść do środka, niestety jest zamknięta. Wam, że nigdy w życiu nie widziałem tylu kul armatnych. W 1982 roku Cytadela i plus pałac, do którego pojadę za chwilę, trafiają na listę UNESCO. Światowego Dziedzictwa UNESCO dokładnie. Tutaj możecie zobaczyć też pewien rodzaj armat. No tutaj na te duże. Tam były jeszcze też inne, na mniejsze kule. Cytadelę oczywiście zbudowali niewolnicy. Ludzie, którzy tutaj byli przywiezieni przez Francuzów do pracy na plantacjach. Mury mają nawet po 40 metrów wysokości. Cytadela była tak stworzona, że mogło w niej przebywać 5000 obrońców. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? To miejsce w sumie chyba najważniejsze w całym Haiti, ponieważ ta cytadela to jest symbol wolności Haitańczyków. To jest coś, co zostało zbudowane po tym, jak oni wywalczyli niepodległość. I to jest jedyny kraj, w którym niewolnicy postawili się swoim kolonizatorom, ale i wygrali i osiągnęli, bo w wielu krajach się stawiali, no ale zawsze się to kończyło źle dla nich. Tutaj oni zwyciężyli, znaczy nie tutaj, tylko ogólnie na Haiti. I ten Henry Christopher, człowiek, który właśnie był takim przywódcą tej rewolucji haitańskiej, przeciwstawił się tym kolonizatorom i właśnie on później został wybrany królem. On chciał stworzenia tej twierdzy i właśnie jego grób znajduje się w środku. Ten człowiek był tak pewny tego, że Francuzi wrócą, no bo to było dziwne w sumie, że do tego w ogóle nie doszło, że wiecie, no, że oni nie wrócili walczyć o swoje, skoro mieli tak ogromne dochody z Haiti, że magazynował wszędzie właśnie te kule. Jest podobno dużo więcej jeszcze. Ale w ogóle twierdza jest postawiona w takim miejscu, że po prostu szok. I to jeszcze zobaczyć gdzieś dalej.
co tu się dzieje. Szkoda, że nie można wejść do środka i w ogóle tam iść na dach. No ale trudno, nie da rady. Zobaczcie, trochę wam tu teraz pokażę drugą stronę. Jaki piękny widok. Ale jak to jest w ogóle ulokowane, jesteśmy tak wysoko. Na dół, skarpa. Tam widać też coś było zrobione. O, tutaj z tej strony są kolejne armaty. Już wrastają w ziemię. Wydaje mi się, że właśnie jak jesteście na Haiti, jesteście w tym miejscu, to jest bardzo ważne, żeby przyjechać i zobaczyć to miejsce, bo jest tak ważne. Ale jeszcze wam nie powiedziałem najważniejszego. O Polakach, którzy walczyli za wolność Haitańczyków. Ludzie, którzy tutaj przypłynęli z Napoleonem, Napoleon dał rozkaz stłumić bunt i Polacy tutaj przybyli. 5000 Polaków. Pamiętacie, jak na samym początku mówiłem o niewolnikach, którzy rzucili wyzwanie potędze Napoleona? Czas wrócić do tej historii, bo kryje ona zwrot akcji, z którego my, jako Polacy, możemy być cholernie dumni. Wszyscy spodziewali się, że potężna armia Napoleona bez problemu stłumi ten bunt. Francuzi wysłali na wyspę tysiące żołnierzy. I tutaj pojawia się wątek, który dla nas Polaków jest absolutnie niesamowity. Napoleon wysłał tam również polskie legiony. Ponad 5000 naszych żołnierzy dopłynęło na Haiti, mając walczyć za Francję. Ale na miejscu stało się coś, czego nikt nie przewidział. Polacy, którzy sami walczyli o wolność swojej ojczyzny, zobaczyli, że haitańscy niewolnicy pragną dokładnie tego samego. Wielu z nich odmówiło walki, a część przeszła na stronę powstańców, pomagając im przegonić Francuzów. To dlatego O to, że liczyli, że jeśli pomogą Francuzom, Napoleonowi, to później on pomoże odzyskać Polskę. Ale ci ludzie, jak tutaj przybyli, jak zobaczyli tą walkę tych Haitańczyków, to nie mogli po prostu tego zrobić. Przeszli na ich stronę. I właśnie w 1804 roku była jedna tutaj taka decydująca bitwa, gdzie pokonali ich. Haiti ogłosiło niepodległość i wtedy król Haiti powiedział, że wszyscy Polacy, którzy walczyli, którzy przeżyli wtedy, no bo wiadomo, nie każdy przeżył, otrzymali obywatelstwo Haiti. Byli jedynymi białymi ludźmi, którzy mogli kupić tutaj ziemię na Haiti. Tak to tylko czarnoskórzy ludzie mogli to robić. No i w Kazale, żeby to upamiętnić, tą historię tych polskich legionistów, stoi tam pomnik. Jest w ogóle organizowany też, świętują Dzień Niepodległości Polskiej. Są jakieś polskie potrawy robione. Naprawdę żałuję, że tam mnie nie będzie. Ale może jeszcze kiedyś. Chociaż nie sądzę, że Haiti to jest taki kraj, do którego będę chciał wracać. Ale kto to wie? Nigdy nie mów nigdy, bo nie wiadomo. Tutaj jeszcze z drugiej strony wam mogę pokazać, jak to wygląda. 15 lat to budowali. Na szczycie takiej góry. Ciekawe, ile osób w ogóle zginęło przy budowie tego. Teraz zjazd tej góry, co nie będzie lekkie. Pod górę się ciężko jechało, z góry to będzie jeszcze gorzej. A tu przed państwem Palas Sanssouci, czyli stary królewski pałac, który właśnie był u podnóża Cytadeli, ale to tego podnóża to jest tak chyba powiedziane w nawiasie. Kawał drogi od Cytadeli. Zobaczcie, stare ruiny tutaj. Najważniejsze daty, które są związane właśnie z tym pałacem. 1804 rok, Haiti ogłasza niepodległość. 1810 rozpoczyna się budowa. 1811 Henry Christopher mianuje się królem Haiti. W 1813 to jest oficjalna rezydencja królewska. No a w 1820 król popełnia samobójstwo. Pałac zaczyna być później plądrowany. W ogóle tutaj nazywają, że to jest taki
haitańskim Wersalem, że to był tak doskonale zbudowany pałac. Wszystko się w nim znajdowało. Wszystko, co było w europejskich standardach. No i pałac oczywiście też jest światowym dziedzictwem UNESCO. I co ciekawe, że po śmierci króla monarchia całkowicie upadła w Haiti. Że nigdy więcej Haiti nie miało króla i rodziny królewskiej. Jest tu dużo pięknych miejsc też w tym kraju. Wiadomo, kraj się boryka z wieloma problemami, ale jeśli chcecie przyjechać, zobaczyć te ładne miejsca, to możecie zobaczyć, oczywiście. No jak chcecie zobaczyć ten syf, biedę i tak dalej, to też zobaczycie. Właśnie chciałem wam powiedzieć, że polecam wam Robertsona, jak ktoś będzie tutaj przyjeżdżał, bo chłopak jest tak uczciwy i tak fajnie walczy. On się kłócił tutaj z nimi, że oni chcą mnie oszukać na pieniądze, że chcą więcej ode mnie niż normalnie powinni brać. I on się kłócił w moim imieniu, że mają mi dawać niżej. I w ogóle wiecie, z lotniska też ludzie gadają kosmiczne ceny. On mnie za 10 dolców przywiózł. Naprawdę w porządku chłopak. I będę go polecał, jak ktoś będzie chciał. Jak ktoś będzie chciał numer, dawajcie znać, jak się ktoś będzie wybierał na Haiti. Przyjechaliśmy na obiadek. Tutaj pani nam nakłada właśnie. Takie totalnie lokalne miejsce. Co to mamy? Jakieś mięsko. O, thank you. Mięsko. Co tu się dzieje? Jedno wielkie wysypisko śmieci. W jakichś śmieciach właśnie ci ludzie sprzedają rzeczy. To jest szok. Okej, wróciłem do hotelu. Ale na chwilę, bo później jeszcze gdzieś sobie wybiję sam po prostu. Bo mieszkam akurat w centrum. Jestem tak cały zakurzony. Moje ubrania zmieniły kolor po prostu. Moje oczy mnie tak bolą od tego pyłu i spalin, że szok. Dzisiaj jest w ogóle 11 czerwca i właśnie Mistrzostwa Świata zaczęły. Właśnie szukam jakiegoś kanału, żeby sobie mecz zobaczyć. Właśnie gra Meksyk i RPA, Republika Południowej Afryki. No, Sudamerika chciałem powiedzieć, coś mi myśli uciekło, bo patrzyłem na telewizor. A teraz krótki przerywnik, żeby powiedzieć wam o sponsorze tego odcinka, jakim jest Betfan. Nie pojechaliśmy na mundial, ale i tak jest zajebiście! Dołącz do mundialowej przygody z Betfan. Odbierz 3 razy 200 zł na start od Pudziana. Moi drodzy, Haiti po 52 latach znowu gramy na Mistrzostwach Świata. Jak wiemy teraz, bo ten odcinek był nagrywany przed pierwszym meczem, nie za bardzo mi się udało, ale to jaką czułem energię będąc w Haiti, to jak zobaczyłem jak ci ludzie naprawdę się cieszą z tego, że mogą zagrać na Mistrzostwach Świata i poczuli coś, czego niestety my nie mogliśmy czuć w tym roku, ale moi drodzy, zróbmy, żeby ten mundial był zajebisty, dopingujmy inne drużyny, niekoniecznie tą polską. Ja dopingowałem Haiti ze względu na to, że tutaj byłem, że poznałem tych ludzi i to było dla mnie niesamowite. Betfan przygotował coś dla nowych osób, które założą konto. Możecie zgarnąć nawet 3 razy po 200 zł. Oczywiście jest to 18+, dodatkowo musicie wiedzieć, że obstawianie wiąże się z ryzykiem i oferta jest dla nowych graczy. Jeśli jesteś zainteresowany, wejdź w link na dole, przeczytaj zasady, użyj kodu WOJOWNIK600 i powiem wam, że bardzo się cieszę, że mogę brać udział w czymś, w czym bierze wielu fajnych, znanych sportowców, w tym Mariusz Pudzianowski. No i co? Życzę miłego oglądania mundialu. Piłka nożna są niesamowite emocje. Bardzo bym chciał, żeby Haiti coś pokazało. No niestety wiemy jak jest. W tym roku kibicuję Argentynie lub Brazylii. To są moje dwie takie drużyny, które
myślę, że mają bardzo dużą szansę wygrać, a jeśli by były w finale obydwie, to już w ogóle by było znakomicie. Oglądaj dalej. Dobra, idę się przejść kawałek po mieście. Zobaczymy, jak tu wygląda sytuacja. Się samemu chodzi. Poszedłem na pizzkę, zaraz spróbuję, czy dobra. No ale powiem wam, że ogólnie niedobrze się tutaj chodzi tymi ulicami. Jakoś klimat jest taki nieprzyjazny. Każdy się na mnie patrzy, każdy. No ja tu w ogóle nie widzę żadnych innych turystów, także też się nie dziwię trochę. Co myślą, co to za wariat łazi. Takie moje luźne przemyślenia po dzisiejszym dniu. Po tym, co tu zobaczyłem. A zobaczyłem dużo. Szkoda, że nie mam naprawdę okularów, które nagrywają wszystko jakie tylko... Ja wiem, że są takie oczywiście. One w pionie nagrywają, a w kwadracie. Ja potrzebuję w poziomie. Ale mniejsza z tym. Powiedzcie mi jedną rzecz. To będzie bardzo niepoprawne politycznie, to co mówię, ale ja to mam w dupie i nie interesuje mnie to. Ja mam swoje zdanie po prostu na ten temat i go wyrażę. Dlaczego w każdym, może nie w każdym, no tak, w każdym kraju, gdzie jest ten największy śmietnik, gdzie w ogóle śmieci są wszędzie, że ludzie w ogóle nie dbają o to, zalewają ich po prostu śmieci i oni mają to totalnie w dupie. Dlaczego w tych wszystkich krajach ludzie mają inny kolor skóry niż my? O, tak to powiem. Naprawdę. Znajdźcie mi chociaż jeden kraj białych ludzi, gdzie jest taki śmietnik. Naprawdę. Byle który. Obojętny. Napiszcie mi w komentarzu. Ja nie wiem, co oni mają w swojej naturze, że oni mogą żyć na wysypisku śmieci i im to nie przeszkadza. Straszne. Haiti naprawdę dopisuje do listy najbrudniejszych, najbardziej zaśmieconych, zasyfiałych krajów, jakie widziałem. Nic, dobra, koniec tygodnia, do zobaczenia jutro w dalszej części. Będą 2 odcinki z Haiti. Strasznie ciężko się to nagrywa. Siemanko, zaczynam kolejny dzień i ruszam na zwiedzanku. Zaczynam od głównego placu, który jest w sumie całkiem niedaleko mojego hotelu. A tutaj z tyłu katedra Notre Dame. Właśnie coś tam dzisiaj jest, także chyba mi się nie uda wejść do środka. Ciekawe z tego Haiti, na samym mieście, w którym jestem, chcecie wiedzieć to, że kiedyś tu była stolica. Kiedyś to miasto było tak rozwinięte i tak piękne, że było nazywane Małym Paryżem. No i tak wygląda katedra Notre Dame. Niestety nie dam rady wejść do środka, no widzicie. Coś tam się dzieje, dzisiaj jakiś specjalny dzień jest. Ludzie ładnie ubrani, orkiestra. No jest orkiestra, która akurat przestała grać, jak chciałem nagrywać. No i tu uczniowie chyba, którzy skończyli dzisiaj akurat jakiś rok. Może akademicki lub nie wiem. Specjalny dzień jakiś, no skoro jest cała promenada. Nie promenada, tylko parada. Parada właśnie z młodymi ludźmi. To pewnie jakieś zakończenie szkoły. Popatrzcie, tutaj już rozłożony ekran. Możecie tam zobaczyć, żeby wszyscy oglądali razem mecz. Haiti, z tego co widziałem, po 70 paru latach wracają na Mistrzostwa Świata. To jest naprawdę niesamowite wydarzenie dla kraju. W samym Haiti mieszka ponad 300 000 ludzi, chociaż wydaje się, jakby było ich dużo więcej. Jestem teraz pod bardzo ważnym pomnikiem, właśnie 18 listopada 1803 roku, bitwa pod Berthiez. Berthiez to był fort, gdzie właśnie Haitaczycy zaatakowali Francuzów, którzy tam byli, wygrali tę wojnę i później w 1804 roku Haiti ogłosiło niepodległość. Bardzo ważny moment dla tego kraju. No, jesteśmy na wybrzeżu i musimy teraz kawał drogi przejść tam dookoła do Fortu Picolet, który znajduje się tam. Zastanawiam się, czy do tego portu nie ma innej drogi, czy po prostu wchodzimy gdzieś jakoś od tyłu. No ale trzeba przejść taką miejscówką.
A właśnie mi Robertson powiedział, że tam akurat słychać teraz, że wudu odprawiają. Tu jakieś krzyki są. Żeby się nie przejmować. Że po prostu się modlą. No i jesteśmy już w forcie. Idziemy pozwiedzać, zobaczyć tu środka, co i jak tam. Mury obronne, stare armaty. Zaraz wam coś więcej powiem o tym forcie. Stara latarnia była taka naprawdę bardzo, bardzo stara. Bo ten fort to jeszcze Francuzi tu wybudowali. To koniec XVIII wieku. Jakieś tajemne przejścia. Fajnie, że tu ze mną przyjechałem i to pokazuje. Bo sam bym tu na pewno nie dotarł. Patrzcie jak pięknie. Fort Picolet został zbudowany przez Francuzów w XVIII wieku jako element systemu obronnego chroniącego wejście do portu w Cap Haitian. Jego głównym zadaniem było odpieranie ataków piratów oraz wrogich flot próbujących zdobyć jedno z najważniejszych miast francuskiej kolonii Saint-Domingue. Po uzyskaniu przez Haiti niepodległości fort nadal pełnił funkcję wojskową, choć z czasem stracił swoje strategiczne znaczenie. Dziś zachowały się jedynie jego częściowe ruiny, które przypominają o burzliwej historii regionu i czasach kolonialnych. Ze względu na swoje położenie, fort oferuje również malowniczy widok na zatokę i okoliczne wybrzeże północnego Haiti. No i mogliście zobaczyć, jak wygląda ten fort. Tutaj w ogóle jeszcze w okolicy jest parę takich fortów widziałem, ale studnia jakaś. Ale w sumie to, co dzisiaj wam pokazałem, to wystarczy. A teraz idziemy pokazać jakąś jeszcze ładną stronę. Tutaj okolic właśnie Cap Haitien. A w ogóle tam, gdzie wam mówiłem, gdzie było to voodoo, no to była jakaś ceremonia taka, jakaś, nie wiem, jeden gość coś tam mieszał w jakimś garze i jakąś dziewczynę, w ogóle była w połowie goła, ale ją jak tam obmywał czymś. O, tu się modlą jeszcze. No szczerze, naprawdę w mieście już mi się nawet nie chce pokazywać tego wszystkiego syfu, który jest, bo śmieci są po prostu wszędzie, no wszędzie jest jedno wielkie wysypisko śmieci i to już naprawdę tyle, że to zasypuje już. Strasznie się na to patrzy, ale też po pierwsze nie chcę tego nagrywać, bo co chwilę ktoś upomina, że w ogóle nagrywam. Strasznie ludzie tego nie lubią. A druga sprawa, no to źle można pokazywać ten syf. Dobra, pokażę wam jeszcze miejsce, które też warto zobaczyć, które jest bardzo polecane. To jest miejsce, które znajduje się niedaleko Cap Haitien. Jechaliśmy tutaj, nie wiem, 15 minut, może z miasta, może 20 maksymalnie. No i wróciłem do hotelu. Wiecie, jak fajnie mieć żonę, która pomyśli o tym, że czasem potrzebujecie trochę przyjemności. Kisiel. A przed chwilą zjadłem budyń. No, przyznam szczerze, że od miesiąca ja wziąłem w plecaku i zapomniałem w ogóle.
No to jest całkiem spoko. Kisielek sobie zjeść do filmu jakiegoś. To jak to się otwiera w ogóle? Chłop nie potrafi kisielu otworzyć. No nie otworzę tak. Jak to się otwiera? Dobrze, że miałem obcinaczki do paznokci. Łyżeczki też nie mam. Trzeba użyć szczoteczki. Człowiek sobie da radę. Nasza podróż po północnym Haiti powoli dobiega końca, ale przed nami jeszcze jeden finałowy odcinek. Tym razem zabiorę Was na przepiękne karaibskie wyspy, które pokazują zupełnie inne oblicze tego kraju. Nie zabraknie jednak także mocnych emocji, bo podczas nagrywania obrzędu voodoo sytuacja niespodziewanie zrobiła się bardzo napięta i musieliśmy się stamtąd zawijać. Ale się tam odwaliło. Powiem wam, że na chwilę się przeraziłem. Mówię o. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zakończy się moja podróż po Haiti, koniecznie zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, żeby nic Was nie ominęło. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w ostatnim odcinku tej serii.